Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Niedługo skończy się rok 2025 i zacznie się rok 2026. Co robią Polacy w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia? Czy mamy jakieś tradycje? Co jemy? Co pijemy? Coś konkretnego? Co robimy? W tej lekcji, w tym filmiku opowiem Wam, co zwykle robią ludzie w Polsce w tę noc. Tutaj na YouTubie możecie uczyć się o Polsce i o języku polskim razem ze mną, ale najlepiej uczyć się na lekcjach online na żywo, bo nauczycielka będzie Wam na bieżąco, w realnym czasie dawać feedback, czy dobrze mówicie po polsku, czy nie. I oczywiście będziecie mogli też zadać wszystkie swoje pytania. Zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły online, gdzie moje świetne nauczycielki będą uczyć Was polskiego krok po kroku. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Spotkamy się, Ty i ja, na bezpłatnej konsultacji. Wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie i zaczniesz uczyć się polskiego i niedługo będziesz coraz lepiej mówić po polsku. Zapraszam serdecznie. No a dzisiaj posłuchacie o tym, co robią Polacy w tę noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Dla mnie było trochę, może nie szokujące, ale dziwne, kiedy dowiedziałam się, że w Rosji zwykle ten wieczór spędza się głównie z rodziną, że dopiero po północy ludzie idą spotkać się ze znajomymi. A w Hiszpanii jest taka ciekawa tradycja, zaraz przed północą trzeba zjeść szybko 12 winogron, żeby mieć szczęście w następnym roku. A jak to wygląda w Polsce? Po pierwsze, musicie wiedzieć, że 31 grudnia, ten dzień, ma swoją nazwę. Mówimy, że to jest Sylwester. Dlaczego? Bo tego dnia są imieniny Sylwestra. Osoby, które mają na imię Sylwester, tego dnia obchodzą imieniny. I mówimy na przykład, co robisz w Sylwestra, albo co robisz na Sylwestra. Przygotowałam dla Was fajny dialog. Dwie koleżanki będą rozmawiać o tym, jakie są ich plany na Sylwestra i co robiły na Sylwestra w zeszłym roku. Posłuchajcie dialogu, a potem jeszcze mojego komentarza. Marta, a co robicie w tym roku na Sylwestra? Może pójdziecie z nami do centrum? Miasto jak zawsze organizuje imprezę. No, w tym roku nie będzie pokazu fajerwerków, ale będą fajne koncerty. Dzięki, Asiu, ale Ala nas zaprosiła do siebie w tym roku na Sylwestra. Wiesz, oni mają duży dom, będzie można potańczyć. A, no to super. My w zeszłym roku byliśmy na balu sylwestrowym i tańczyliśmy do 4 rano. No nieźle.
My w zeszłym roku to byliśmy w domu, bo Maciek i w Sylwestra, i w Nowy Rok pracował. No tak, lekarze czasem muszą. To co? Wyjdziecie na rynek? Jak długo to trwa? Zaczyna się o 9 i kończy się chyba w 1:30, a potem po prostu wrócimy do domu i pójdziemy spać. Bawcie się dobrze. Nawzajem. Jak to się mówi, szampańskiej zabawy. To koniec dialogu o nocy sylwestrowej. Rozmawiały dwie koleżanki. A jeśli Wy chcecie rozmawiać po polsku z prawdziwymi ludźmi, to oczywiście zapraszam Was serdecznie na kursy do mojej szkoły online. Poznacie świetnych, interesujących ludzi, którzy tak jak Wy uczą się polskiego. Link jest w opisie filmu. Skontaktuj się ze mną i zapisz się na kurs. Ale teraz wracamy do naszego dialogu. Dwie koleżanki rozmawiały. Były to Marta i Asia. Co planuje robić Marta w Sylwestra w tym roku? Pamiętacie? Marta idzie do koleżanki. Ona idzie na domówkę. Domówka to jest impreza w domu. Co robimy na takich imprezach sylwestrowych w domu? To, co zwykle robimy na imprezach. Tańczymy, jemy i pijemy alkohol. O północy otwieramy i pijemy szampana. Czasami zapalamy sztuczne ognie albo puszczamy fajerwerki na zewnątrz. W Polsce można puszczać fajerwerki tylko właśnie 31 grudnia i 1 stycznia. W inne dni to jest nielegalne. Generalnie od północy bardzo dużo ludzi puszcza fajerwerki, najwięcej przez pierwsze pół godziny, ale potem jeszcze dosyć długo możecie zobaczyć i usłyszeć fajerwerki. Czyli jedną z opcji spędzania nocy sylwestrowej jest impreza w domu. Ale czasami Polacy idą też na imprezę gdzieś do klubu czy do restauracji. To zależy. W dialogu Asia mówiła, że rok wcześniej była na balu sylwestrowym. Bal sylwestrowy to też jest impreza, ale taka bardziej elegancka, więc trzeba ładnie się ubrać. Na takich imprezach w lokalu robimy mniej więcej to samo, co na imprezach w domu, czyli jemy, pijemy alkohol i tańczymy. Ale czasami ludzie wybierają też imprezy w centrum miasta. Tak jak w dialogu, Asia planuje iść na Sylwestra organizowanego przez miasto. Tam są różne koncerty, atrakcje, często pokazy fajerwerków o północy, chociaż w ostatnich latach jest coraz mniej fajerwerków. Takich publicznych pokazów fajerwerków jest mniej niż kiedyś. Ale oczywiście są też ludzie, którzy po prostu zostają w domu. Są tacy, którzy świętują w jakiś sposób. Może wypiją szampana o północy, może oglądają koncerty,
bo zawsze w telewizji są sylwestrowe koncerty z różnych miast. Możecie oglądać je w telewizji, ale są też ludzie, którzy po prostu idą spać i tyle. Chociaż myślę, że o północy bardzo trudno jest spać, bo jest bardzo głośno przez fajerwerki. Ale wracając do dialogu, Marta w dialogu mówiła, że w zeszłym roku spędzili z mężem Sylwestra w domu, bo mąż pracował w Sylwestra i w Nowy Rok. Czyli jak już wiecie, Sylwester to jest 31 grudnia, a Nowy Rok to jest 1 stycznia. Więc on pracował w Sylwestra i w Nowy Rok. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą robimy po północy. Składamy sobie życzenia. Jeśli jesteśmy z kimś, to składamy życzenia osobiście, ale często ludzie dzwonią do rodziny, do znajomych, teraz czasami piszą SMS-y. Najczęstsze życzenia to po prostu szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Jeśli to słowo szczęśliwego jest dla Was trudne, to możecie mówić wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na nowy rok 2026. Dużo zdrowia, dużo uśmiechu, dużo radości, sukcesów w nauce języka polskiego i wszystkiego, co najlepsze. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję Wam bardzo za kolejny rok razem i do zobaczenia w przyszłym roku. Pa, pa!